nasze ręce trafił dość duży karton. Jak widać, nie mieści się w kadrze. A co w środku? W środku zakupiony na AliExpress Xiaomi Mijia Mi Robot, czyli robot sprzątający, odkurzacz podobny do wszelkich iRoom i innych automatycznych sprzętów jeżdżących sobie po domu. Przesyłka trwa bardzo krótko. Paczka szła niecałe 2 dni. Jak widać, cała jest zalepiona taśmą. Próbujemy się gdzieś tutaj dostać. Nie wiem, czy w środku jest jakiś drugi karton, czy nie, więc na wszelki wypadek będziemy otwierali to w miarę delikatnie. Taśma gdzieniegdzie wygląda na uszkodzoną, może to w transporcie. Zaglądamy do środka. Odkurzacz w środku nie jest zabezpieczony żadnym styropianem, ani nawet folią bąbelkową. Z tego co widzę, wcale mu to nie zaszkodziło. Dotarł do nas w całości. Jakaś papierologia, faktury, stacja dokująca i kartonik z kablem. Co mamy w pudle? W pudle mamy stację dokującą, będącą jednocześnie ładowarką, która ma dość ciekawe zabezpieczenie. Zaczyna pracować dopiero wtedy, kiedy poczuje, że robot zaparkował. Realizowane jest to przez 2 naciskane tutaj styki. O, tu mamy klapkę, pod którą znajduje się gniazdo zasilania. Kabelek sobie możemy zawinąć, widzę. Dobra, tym się zajmiemy później. Tu w kartoniku mamy kabel zasilający. Oczywiście chiński standard wtyczki. Grzebień prawdopodobnie do czyszczenia szczotki. No i fajny dodatek. 2 adapterki na nasze europejskie gniazdka. Idealnie, czyli będziemy mogli stestować całość. Dobra, przejdźmy do samego odkurzacza. Jak widać, jest on bardzo podobny do iRobota. Może to jest powód, dla którego Xiaomi nie startuje tak agresywnie na inne rynki niż chiński. Przypominam, nie można tego niestety dostać w żadnym polskim sklepie, trzeba zamówić chociażby na AliExpress. Dobra, o samym odkurzaczu. Wyposażony jest w 12 czujników. Między innymi mamy tutaj dalmierz laserowy, sonar ultradźwiękowy. Po bokach są dwa? Nie, jest jeden czujnik optyczny. Poniżej mamy jeszcze gdzieś tutaj jest oczko czujnika wychylenia, przechylenia i czegoś, co po angielsku nazywa się czujnikiem cliffu. Zakładam, że to jest coś, co będzie zabezpieczało odkurzacz przed zjechaniem ze schodów. Dodatkowo jest tutaj żyroskop, mamy również akcelerometr, także odkurzacz naprawdę dużo widzi i czuje. Wydaje mi się, że trochę więcej niż konkurencja. Z przodu w formie zderzaka mamy czujnik kolizyjny, dzięki któremu odkurzacz wie, że potrącił przeszkodę i powinien skręcić. Bateria 5200 mAh według producenta wystarcza na około 2,5 godziny sprzątania. Pod klapką mamy tutaj dostęp do pojemnika na kurz, który ma według specyfikacji trochę mniej niż
pół litra. Wyposażony jest w filtr HEPA, co ucieszy alergików. No, ciekawy jestem, jak szybko będzie się to zapełniało w trakcie sprzątania w domu. Wracając jeszcze do podstawy robota, widoczna jest tutaj obrotowa szczotka i dodatkowe miotełki, którymi będzie wymiatał sobie kurz z narożników, tudzież z krawędzi podłogi przy ścianie. Ponieważ do samej ściany nie dojeżdża, utrzymuje stałą odległość centymetra od ściany. Ta szczotka też jest zdejmowana celem wyczyszczenia. Tak, można podnieść klapkę, wyciągnąć szczotkę. Za pomocą grzebienia, tutaj jest mały nożyk, możemy ponacinać ewentualne włosy, które zawiną się na szczotce. Co jest dość istotne, wszystkie opisy na samym odkurzaczu są po chińsku. Dlatego, że sprzęt nie jest dostępny na rynkach zachodnich, Xiaomi nie przygotowywało specjalnych wersji tłumaczonych. Także instrukcja, wszelkie dokumenty zawierają po prostu chińszczyznę. Obrazków trochę jest, tych najprostszych, jednak bardziej zaawansowana konfiguracja może wymagać tłumacza. Na szczęście Google Translator radzi sobie z tłumaczeniem tekstów na podstawie zdjęć, także nie powinno być problemu z obsługą tego sprzętu. A skoro mówimy o obsłudze, do właściwego korzystania z odkurzacza potrzebujemy smartfona lub tabletu, na którym instalujemy aplikację Mi Home. Apka wymaga od nas także założenia konta internetowego na serwerach Xiaomi, dzięki któremu zarządzać sprzętami możemy z dowolnego miejsca, nie tylko będąc w sieci domowej. Proces parowania z odkurzaczem nie jest skomplikowany. Mi Robot najpierw tworzy sieć Wi-Fi, z którą powinniśmy się połączyć, a gdy nasz smartfon podepnie się pod odkurzacz, wskazujemy domową sieć Wi-Fi, z którą od tej pory łączyć się będzie stacja dokująca i urządzenie sprzątające. W odróżnieniu od papierologii i opisów na sprzęcie, aplikacja została przetłumaczona. Przygotowano także paczkę angielskich komunikatów głosowych, dzięki czemu odkurzacz będzie mówił do nas w bardziej zrozumiałym języku niż mandaryński. W trakcie sprzątania Mi Home pozwala na bieżący podgląd postępów. Widzimy rysowaną dzięki czujnikom mapkę oraz ślad tworzony w trakcie porządków, aktualną pozycję odkurzacza czy też stacji bazowej, stan baterii, powierzchnie posprzątane już podłogi, jak i również czas trwania porządków. Apka to także możliwość wyboru języka paczki głosowej, przegląd historii sprzątania, łącznie z czasem i metrażem sumarycznym. Tutaj także ustawimy harmonogram, według którego odkurzacz będzie robił porządki bez naszego udziału, całkowicie autonomicznie. Dla lubiących zabawę jest dostępny pilot, dzięki któremu możemy przejść na sterowanie ręczne. Mamy także informacje eksploatacyjne z licznikami zużycia filtrów czy szczotek, które powinniśmy co jakiś czas wymieniać, aby zachować wysoką wydajność sprzątania. Aplikacja powiadomi również o konieczności wyczyszczenia sensorów. Dostępne są wideo instrukcje, np. wyciągania filtra czy innych elementów. Jest też opcja ustawienia trybu nie przeszkadzać, czyli czasu, w którym odkurzacz nie powinien pracować czy też wydawać z siebie jakichkolwiek dźwięków. Ustawienia ogólne dają nam możliwość nadania nazwy czy nawet współdzielenia urządzenia z innymi, co jest fajną opcją pozwalającą na bezproblemowe sterowanie tym samym odkurzaczem przez kilka osób przy pomocy różnych smartfonów i osobnych kont użytkownika. Tutaj także możemy sprawdzić update oprogramowania. Wracając do mapki, widać na niej, jak Mi Robot dzieli sobie pomieszczenie na sektory i każdy z nich metodycznie zamiata centymetr po centymetrze, omijając wszelkie przeszkody. Ścieżka jest chwilami chaotyczna w miejscach, gdzie znajdują się drobne przeszkody. Jeśli mamy dzieci lub zwierzaki, które potrafią porozrzucać swoje zabawki, warto pamiętać, aby zebrać wszystko z podłogi. To samo tyczy się leżących gdzieniegdzie kabli czy przedłużaczy. Używając odkurzacza już od jakiegoś czasu, mogę go polecić z czystym sumieniem. Moja Rosita Jetson, bo tak nazwaliśmy Mi Robota, sprawnie ogarnia cały parter, gdzie na podłodze normalnie tworzyły się zaspy piachu przynoszonego ze spacerów przez naszego psiaka, o dziwo nie reagującego na jeżdżącą codziennie Rositę. Jeśli więc nie lubicie sprzątać, ale lubicie porządek, zdecydowanie polubicie się z Xiaomi Mi Robotem.